będą skutery wodne, samochody, creme de la creme. Zachód słońce, piękna pogoda, przyjaciele. Naprawdę czego chcieć więcej od życia? Jest tak dobrze. Bo jakiś lewy samochód wziął, no byłby z ciebie mechanik. Kocham po prostu skutery wodne na Mazurach, dlatego że tutaj pływa się z misją. Ale będą rybki. Zapraszam na kolejnego vloga. Tym razem, jak już widać w tle, będzie to vlog trochę motoryzacyjny. Jedziemy z chłopakami na Mazury, będzie pełno atrakcji. Zaczynamy od razu z wysokiego, no właśnie z wysokiego, czego zaraz zobaczycie. I rozmowy o biznesie, mam nadzieję. Coś tam potraficie, co? Coś tam potrafimy, dzień dobry. Siemka, ale fura, w ogóle skąd to fura? Zajebista, fajna. Jakoś od razu jak zobaczyłem tą rejestrację, to od urodziny, nie? Że no na urodziny dostałeś samochód, no fajne. Fajnych masz kolegów. Każdy ma lotkę. Kolega ma tutaj trochę małą lotkę tylko w tej R8. No nie wiem co to w ogóle za samochód. Kto w ogóle wymyślił taki samochód, nie? Kto go kupił kiedyś, nie? Ale nie, no tak go przerobiłeś świetnie. Fun story. Ja kiedyś kupiłem ten samochód i Kuba ode mnie go odkupił po roku. Tylko Kuba go całkowicie przerobił, dlatego że no ja byłem trochę zbyt skąpy, ale Kuba dołożył karboników. Raz, dwa. No i ten napis Sportmile nie bierze się nikąd, bo ten samochód już mi tak głośno. Myślę, że jakby wjechał na garaż podziemny, to wszystkie samochody by odpaliły alarm, tak szczerze mówiąc, jakby na najgłośniejszym wjechał. To co, idziemy? Idziemy. No, co, już możemy wchodzić? Fantastycznie. Czyli Kuba, ty dzisiaj sterujesz? Tak jest. Dokładnie. Wow. Jak było? Świetnie. Ale dobrze. Tylko, że bez Wyjście finiszu, a z to się Węgier. nagrywało, więc niedobrze. Wyjście z Węgier. Tak. W ogóle wiecie, że Orlen mi wyskoczył. Zainwestowałem chyba, nie wiem, 120 000 w Orlen i teraz jest warty 360 000? Tak, jest. I jeszcze jakie dywidendy mi wypłaca? No, panowie. Orlen, Polska górą. Polskie firmy górą. Orlen górą. O, jak to siedzi. Szybka historia R8. Jak widać ma rejestrację, no i co? Były czasy, gdzie uznaliśmy ze wspólnikiem byłem, że kupimy dwie R8 i ja właśnie dorobiłem mojej rejestrację, no i co? A on w swojej no i R8. Oczywiście ludzie no i R8 nie potrafili czytać, tylko czytali Noir 8, coś w tym stylu. Ale no i co bardzo fajnie się przyjęło. Sama R8, szczerze mówiąc, to był fenomenalny samochód. To jak się prowadził, bomba. Tylko ja miałem jeden problem z tą R8. Ja się z nią nie do końca utożsamiałem. I to był jedyny problem tego samochodu. A było to moje niespełnione marzenie, dlatego że obejrzałem film z Zackiem Efronem, 17 Again. On właśnie jechał R8, jeszcze tym poprzednim modelem, pod liceum, tam pod college oczywiście, na miejscu. Wszyscy na niego patrzyli, on był najbardziej cool gościem i ja to oglądałem w gimnazjum jakoś wtedy i myślałem, wow, ale bym chciał kiedyś tak do szkoły przyjechać. I to było takie moje marzenie, które pozwoliłem sobie spełnić. Ale faktycznie jeździłem samochodem rok, no nie do końca mi pasowało to, że się z nim nie utożsamiałem, mimo tego jak on dobrze jeździł i finalnie zdecydowałem się na jego zmianę na Astona. No i z Astonem już się tak utożsamiam, że nie jestem w stanie się go pozbyć, mimo że już próbowałem i tutaj nie chodzi o to, że nie ma kupców, tylko ja nie mam chęci zmiany samochodu, mimo że już próbowałem. Zamówiłem nawet inne, które odmówiłem finalnie, bo ciężko mi się rozstać z tym Astonem. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby się utożsamiać z samochodem. Jak widać, samochód zatankowany dosłownie pod korek. Zobaczymy, czy starczy paliwa, żeby dojechać na Mazury. Różnie może być, bo te samochody palą dokładnie tyle, uwaga, ile się im wleje. Pełny bak paliwa i jak widać 236 km zasięgu. To tak niedużo jak na chyba 70 litrów około baku. Ajajaj. Chyba nie dojadę na te Mazury na jednym baku.
Pierwsze zamieszanie. Oczywiście młodemu skończył się olej, bo jakiś lewy samochód wziął. Trzeba nauczyć, jak się wymienia olej. Przede wszystkim silnik jest w tyłu. O kurde, tyle się otworzyło? Szczerze, to sam bym nie wiedział. Pełne skupienie. Uwaga, czy uda się trafić olejem? Nie, no ładnie trafiasz, klasa. No, byłby z ciebie mechanik, ale to chyba za mało jeszcze. Tak z 50 dałeś. Nie, w sensie 150 to na luzie zalej. Chwila prawdy, czy już jest odpowiedni poziom oleju? Okej. Jest okej. Woo! Jak się czujesz po pierwszej naprawie samochodu skutecznej? Chwila nieuwagi i znów sukces. 150 km jakoś i już trzeba tankować, więc zbyt daleko nie zajechaliśmy. Kolejna pora karmienia, ale furki, ulala. I znowu ładujemy do pełna. Kuba przyjechał, jest cała ekipa. I dojechaliśmy po małych przygodach. Jak tam, Kubuś? Dobrze, gotowy na dalsze przygody. Gotowe na nasze przygody, zobaczymy. Czas na kolejną atrakcję, czyli skutery wodne. Już nie mogę się doczekać. Kocham po prostu skutery wodne na Mazurach, dlatego że tutaj pływa się z misją. A dzisiejsza misja wygląda tak, że najpierw płyniemy na szymonkę, na rybkę na wodzie, potem na saunę. Oczywiście ta rybka na wodzie to jest naprawdę na wodzie, zobaczycie ją. Fenomenalne doświadczenie, klasyczna rybka. Później płyniemy na saunę, również na wodzie. Gdzieś tam wypijemy kawkę, zatankujemy skutery, może zapalimy cygaro, więc szykuje się fenomenalny dzień. Jak tam, gotowi panowie? Tak jest, gotowi. A jak? Eli. Bardzo dobrze. Ach, mamy skutery, 230 koni. Lecimy do reszty kolegów na spotkanie. Będzie gigaczat, kocham skutery wodne. Teraz tylko godzina kanałami i jesteśmy na rybce na wodzie. Ja mam tak, że na skuterach wodnych najbardziej, ale to najbardziej lubię właśnie pływać na Mazurach, dlatego że tutaj pływa się z misją. To nie jest jeden zbiornik, tylko sieć połączonych zbiorników, jak każdy w Polsce zresztą dobrze wie, więc można pływać od Mikołajek do Giżycka, po drodze robić różne atrakcje, misje specjalne, wybawić się, trochę poskakać za motorówkami i tak dalej. No czegoś takiego naprawdę ciężko jest uświadczyć gdzieś indziej. Jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie można tak popływać jak na Mazurach, na skuterach wodnych, nie to, że pokręcić się po prostu w kółko, nie wiem, skoczyć na fali, no bo to nie jest jakieś fajne, tak to sobie można pół godziny się pobawić skuterem wodnym, a nie na cały dzień, to dawajcie koniecznie znać. Tak samo jak byłem na takiej wycieczce z Warszawy, dokładnie z Zegrza na Mazury skuterami wodnymi, no to było fenomenalne doświadczenie. Co prawda część skuterów z naszej wyprawy nie dopłynęła, no bo jednak w tych rzekach no jest dosyć płytko, są kamienie, więc jest dużo min, w które łatwo wpaść. Mi akurat się udało dopłynąć. Udało się, bo w tym było też dużo szczęścia. Nie ma co ukrywać. Jeszcze chciałem bardzo dorobić trasę z Kazimierza Dolnego do Warszawy na skuterze wodnym. Podobno też jest świetnie, tylko w tym roku Wisła ma tak niski poziom wody, że to chyba by było niemożliwe. A my sobie tutaj powolutku płyniemy kanałami. I dopływamy na rybkę na wodzie. Tak, dobrze słyszeliście, ona jest dosłownie na wodzie. Wygląda to w ten sposób i dookoła budynku, dookoła tej platformy się po prostu parkuje naszymi różnymi sprzętami wodnymi. I je się na miejscu. Zaraz pokażę, jak to wygląda w środku. Rybka jest genialna, klimat jeszcze lepszy. Bardzo, bardzo polecam każdemu, kto jeszcze nie był. Chłopaki dopływają. Udało się. Chłopaki tam się mocują. To jest kolejną częścią naszej ekipy. O takie? Dla każdego, super, idealna. Ale będą rybki. Przyszedł miętus. Wygląda w ten sposób. Będzie na pewno pyszny.
move like that on me. Rybka i po rybce. Czas na kolejną misję. Tym razem misja to znaleźć łódkę, za którą będziemy mogli skakać i popłynąć na Sałenkę. Ach, życie jest piękne. Sirens at the scene, I see inferno, 101 degrees. Go like your ego, switching the chemistry. Energy on the dance floor, energy on the dance floor. I jesteśmy w mojej ukochanej saunie na wodzie. Czyli klasyk Mazur. Zawsze to powtarzam, uwielbiam. Gotowi na Sałenkę? 5 zasad sauny poznanych. Wulgaryzmy? Wchodzimy na Muszą być. Nie, w tekstylnie. To jest właśnie taka inna zasada. Tutaj musi być tekstylnie. Gospodarz powiedział, że nago wchodzimy pod czym. Nago nie. Mega ciepło. Ale wygląda ta sauna świetnie. Pokażę ją. Trochę zaparowała kamera. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale sauna wygląda tak. Z piecykiem, z widokiem. No chyba widoku jednak nie ma, ale przetrwę. No, nie działa. Dobra, tak muszę pokazać. Taki spokój w głowie. Sauna! I jak widać w tle, po Sałence, ale było ciepło, świetnie. Jak tam? Playback, playback. Nobody knows. Hands up, heads down, eyes closed. Playback, My na skuterkach, a ktoś pull me close. śmigłem. Jak to rapuje problem, są Bugatti i są jachty. Są skutery wodne i są śmigłowce. They told me it won't ever take no longer than a day, so I'll be on the move. I spend my time just trying to lay low, looking for my way home, looking out for you. No dobra, cały plan zrealizowany. Nawet zobaczyliśmy fajne starty śmigłowców. I teraz lecimy do nas. Mamy jakieś tyle czasu do tego, żeby dopłynąć. Dlatego, że na Mazurach można pływać do momentu zachodu słońca, do zajścia. Więc nam czas wyznacza aktualnie to słońce. Jak myślicie, ile to jest? Ja wstałem jakieś 25 minut, więc na luzie przepłyniemy te 20 km. Deep down, wishing you were mine. Deep down, miss you all the time. Dream about what we could have been if we tried it, but deep down, wishing you were mine. Oh no, you got me so deep. I wanna go deep. You got me so. Tutaj za mną jedliśmy rybę na wodzie, bo to właśnie wygląda tak, że oni ją co noc ściągają na bok i codziennie rozstawiają. Wyjątkowe miejsce. I to jest właśnie mój ulubiony moment na skuterach wodnych na Mazurach. Tafla wody płaska, nikogo praktycznie nie ma, zachód słońce, piękna pogoda, przyjaciele. Naprawdę czego chcieć więcej od życia? Jest tak dobrze. Wow! I lecimy! Nobody's gonna want you like I do. Nobody's gonna love you. And nobody's gonna want you like I do. Nobody's gonna love you. And nobody's gonna want you like I do. Nobody's gonna love you. And nobody's gonna. Ale jest dobrze, co? Wow, ale my jeszcze trochę mamy do przepłynięcia. Tak, no jest idealnie. Jeszcze ta tafla, co? Jak tam, Kuba? Ale słuchajcie, mamy jeszcze z 5 minut płynięcia na pełnym gazie. A słońca zostało na moje oko na 3 minuty. Więc musimy płynąć szybciej.
Ale jest dobrze, co? Dobra, panowie! Ogień! 2 a.m. I can slow it down. Blurry eyes, I can see right now. And I can't tell if I'm too high right now. But I can tell you now we live in that life. Drinks on me, it all for free. Go Hennessy, if you like that. VIP, wild and free. Jest dobrze! I jesteśmy w Mikołajka! Udało się, zdążyliśmy. You like that, like that. Nie ma to jak wstawać o godzinie 6 rano, żeby pojeździć. Na bezpieczeństwo przede wszystkim, a teraz nie ma ludzi. I planujemy drogę. I just died in your arms tonight. Must have been something you said. I just died in your arms tonight. No dobra, jest 200 kolejne. Kolejne 200 dolałeś? To już łącznie 500. Ciekawe, czy on ciągnie po prostu olej, czy co? Ale nie rozmawiam. Pożyczalnia dostaje w gary cały czas i to wie. Tak. Olej zalany, samochody też są zatankowane, więc możemy jechać. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk. Kasper, jak ty jeździsz, że ciągle tego oleju musisz dolewać? To benzyny się dolewa do samochodu, a nie oleju ciągle. Spragniona, co mogę powiedzieć? Patrz, jaki już mechanik ze mnie. No. Pokaż klasę. No dobra, klasycznie kawka w maku. Kawka wypita i jedziemy dalej. Godzina 7 rano, puściutko, niedziela, więc idealny moment na jazdę samochodami na górę. Co jest ważniejsze? Droga czy cel? To jest odwieczne pytanie. Na zasadzie najpierw była kura czy jajko. Ostatnio się nad tym zastanawiałem i w mojej opinii to zależy od czasu. Dlatego, że najważniejszy na początku jest cel, a później najważniejsza jest droga. Czemu tak? Dlatego, że jeżeli nie mamy jakiegoś doniosłego celu, jakiegoś ambitnego, wartego, to droga, którą podążamy, jest trochę donikąd, więc ma naturalnie po prostu całkiem niską wartość. Jeżeli mamy jakiś doniosły cel, czy to finansowy, czy to relacyjny, no bo na zasadzie rodzina to też jest cel i to wspaniały, jeden z najwspanialszych, zawodowe, jakieś inne ambicje, praca, to jeżeli mamy ten ambitny cel, to droga też wtedy będzie ambitna. Jak droga będzie ambitna, to cieszmy się nią, cieszmy się każdym dniem, każdym momentem, każdym mikrocelem, ale nie zapominajmy, najpierw najważniejszy jest cel, bo bez wyznaczonego celu i jasnego, najlepiej metodą SMART, czyli wiadomo, określony w czasie, precyzyjny, wykonalny i tak dalej, to nasza droga będzie o taka donikąd i ciężko będzie z niej czerpać taką prawdziwą wartość, więc polecam najpierw wyznaczyć sobie konkretny cel, a później faktycznie ta droga jest najważniejsza. No i potem kolejne cele i kolejne drogi. Polecam. Jazda za nami, a teraz 16 km biegania. 7,5 km za nami. Jak się biegnie? Przyjemnie, najprzyjemniejszy bieg. Ale naprawdę biegnie się świetnie, to jest idealna pogoda do biegania. Z Maćkiem się dobrze biega, to samo tempo. Tak, Można tętno. pogadać. Dokładnie tak. Firma się rozwija, tematy idą do przodu, omawiamy wszystko. Jeszcze na rozgłosówki powinniśmy do ludzi w firmie. Trzeba to, a teraz taki pomysł, taki. Siema, co Halo, jestem. Dzięki za pobieganie. No dobra, to co?
Pojeździliśmy, pobawiliśmy się na wodzie, pobiegaliśmy, dobrze pojedliśmy i co? Kończymy wyjazd, było wspaniale. Dzięki. Looking back, I know I was walking around in disguise. It's a fact, I was just a lost in my Śmiało! Już! Ha, ha! Na milimetr!